Zabieramy cię do Antalii, kurortu, gdzie wielkie hotele starają się wykrzyczeć swój prestiż. Powstało coś, co nazywam przeskalowanym kiczem. Poza tym region zainteresował nas także wieloma wartościowymi miejscami. Być może zainteresują i ciebie. Miastem na naszej drodze jest Side. Jest ono o tyle ciekawe, że zachowało się to miasto antyczne. Za mną znajduje się fontanna, która jest przed głównym wejściem do miasta, przed samymi murami. Ona została zbudowana w wieku II i jest czymś pięknym. W tym mieście zachowała się cała masa wspaniałych zabytków, niesamowite, monumentalne budowle. Są tutaj szerokie arterie, zachowało się cały ten klimat tego miasta. Czuć, jakby się w nim było normalnie. Niestety jest już noc i nie da się tego przedstawić na filmie, do tego jest hałas i są turyści. Żeby to poczuć, musicie przyjechać tutaj sami, a teraz wam powiem, co się właśnie wydarzyło. Podszedł do mnie facet, który powiedział, że nie mam respektu, nie mam szacunku dla starożytnej kultury rzymskiej, ponieważ nagrywam tutaj film. Tutaj z kolei zachowały się pozostałości po wspaniałej, potężnej, monumentalnej świątyni. Generalnie całe to miasto to jest jedno wielkie muzeum, w którym chodzisz i to wszystko przeplata się z całą masą tej otoczki turystycznej, która niestety przytłacza. No i patrz, co jest ciekawe, jesteś w środku całego turystycznego chłamu, a pod tobą, pod posadzką szklaną, jest stara ulica starożytnego miasta rzymskiego. A więc jak widzicie, fragmenty starożytnych ulic z dawnego miasta rzymskiego funkcjonują jako ulice, po których jeżdżą teraz wózki i jakieś traktorki pełne turystów. I teraz jedną z głównych arterii w akompaniamencie starożytnych traktorków pełnych turystów i zabytków wracamy do fontanny, gdzie zaczynaliśmy. Na szczęście za Side okazała się luka tuż koło ujścia rzeki. Tutaj spaliśmy i tutaj jest dość nietypowa plaża, ponieważ jest ona kamienista, choć jest też trochę piachu, ale te kamienie są zupełnie płaskie i wchodzą tak płynnie do wody i pod wodą jest to samo, takie wielkie płaskie kamienie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie było ludzi, jesteśmy wyspani, lecimy dalej. Zapraszamy na kolejny dzień pełen przygód. Jesteśmy teraz w kolejnym starożytnym mieście na 30 km na zachód od Side. Zaczynamy zwiedzanie od Agory, czyli wspaniałego rynku. To tutaj kwitniało życie, to tutaj było serce miasta, tutaj rozwijał się handel. Niesamowita, monumentalna architektura starożytnego Rzymu. To miasto oczywiście, tak samo jak Side na przykład, było wcześniej miastem wolnym, później trafiło pod okupację perską, później znowuż przejął je Aleksander Wielki w 333 roku przed naszą erą, a później trafiło w ręce starożytnego Imperium Rzymskiego. Tuż obok rynku znajduje się potężna, monumentalna bazylika. Tutaj drenaż. W samym mieście brakowało wody. Dlatego też musiano ją jakoś doprowadzić. Zbudowano więc potężny akwedukt z kamienia, który doprowadzał wodę do miasta z okolicznych gór. A teraz ze starożytności przenosimy się do współczesności, a konkretnie do Antalii, gdzie branżyści hotelowi starają się wytworzyć wrażenie luksusu, prześcigając się w tym, czego efektem jest przeskalowany kicz i jeden wielki chaos. Zapraszamy do 5-gwiazdkowej Antalii. Wiecie co? Chciałem sobie wejść do takiego hotelu, żeby sprawdzić, jaka jest po prostu cena, zwyczajnie zarezerwować sobie pokój, tak jakby. I nie wiem, czy chodzi o to, że miałem kamerę przy sobie, czy chodzi o to, że jestem ubrany bardzo źle,
Ale nie ma takiej możliwości, żeby dowiedzieć się, jaka jest cena. Odrzucili mnie, powiedzieli, że mam wypieprzać, że za 2 tygodnie może będzie wolne, teraz jest wszystko zajęte, a jak mnie interesuje cena, mogę sprawdzić przez internet. Nawet nie mogę wejść do lobby i to było w 2 hotelach. Więc nie wiem, czy chodzi o to, że tu jest taki system, czy chodzi o to, że ja jestem po prostu brudny i zajechany. Mało wiarygodny. Co? Mało wiarygodny. A to ścisłe centrum Antalii, strasznie turystyczne. I na przykład ceny podaję. Tutaj gałka lodów kosztuje 25 lir, czyli 6 zł, a w innych miastach w Turcji kosztuje 5 lir. Jeśli chcesz kupić donera, to na przykład masz niby cenę 35 lir, ale tutaj jest też takiego, że masz donera S, M i L. I ta S to jest jakiś żart i on kosztuje 35, a taki duży, normalny doner kosztuje powiedzmy 80, 75, podczas kiedy w innych miastach zapłacisz za niego około 25. Dywany i wszystkie inne rzeczy, które możecie kupić w innych miejscach w Turcji. Меня снимаешь? Merhaba. Ogólnie te uliczki na Starówce są takie dosyć urokliwe, ale ciężko znaleźć taką pustą jak ta. Przeważnie jednak znajdziecie tutaj mnóstwo restauracji i sklepów ze wszelkiego rodzaju rzeczami, których w sumie nie potrzebujecie w wygórowanych cenach. Ale jest to urokliwe, no trzeba przyznać. Fajna historyczna zabudowa. Tylko otoczka turystyczna, no cóż. Trochę zmieniam koncepcję teraz, jak widzicie, bardziej elastycznie nagrywam. Dajcie znać, co się wam bardziej podoba. Czy takie wymuskane ujęcia, które robiłem do tej pory, czy coś takiego bardziej freestyle'owego. Ale jak odejdziesz w bok od ścisłego centrum, to już masz spokój. Ale w sumie z kolei nie ma nic ciekawego. A co ja tam słyszę za śpiewy? Uwolniony od zgiełku Antalii 100 km na zachód odkryłem wspaniałą jaskinię, w której odnalazłem moją piękną syrenkę. Tutaj na południu Turcji droga jest bardzo dobra. A widoki piękne, jest ciepło i woda jest super. Na przykład w Gruzji jak jechaliśmy, albo w Armenii, cały czas byłem w stresie, że gdzieś będzie jakaś wyrwa, że zgubię koło, że zostanę. Tutaj tego nie ma, jadę spokojnie i to jest ważne, bo to są duże odległości. Do tego mijamy co chwilę jakieś stare, antyczne miasta. Często one są w akompaniamencie bardzo fajnych widoków, tak jak tutaj za mną. Polecam Turcję południową. Aha, jeszcze odnośnie tych cen. Mówiłem, że to jest tak drogo, że to nie jest prawdziwa Turcja. Faktycznie, jest tutaj turystycznie. Ciężko tu zaznać prawdziwą Turcję. Natomiast da się znaleźć nawet w Antalii zupełnie przyzwoite ceny. Wystarczy odsunąć się od centrum, pójść tam, gdzie mieszkają po prostu tubylcy. Obszar, w którym obecnie się znajdujemy, zwał się dawniej Lycją. Było to zjednoczone, niezależne królestwo, w którym istniało wiele miast. Istniała tam bardzo ważna Unia, legendarna w historii świata. Ta Unia polegała na tym, że te wszystkie miasta zjednoczyły się przeciwko dominacji Hitytów. Hitytów odwiedziliśmy wcześniej, jedno z ich miast. Możecie zobaczyć na filmie. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Andriake i jedziemy na zachód, by zobaczyć jedno z głównych miast Lycji, Patarę. Niestety wiele z tych miast zostało zniszczonych przez wojny, ale głównie przez różnego rodzaju kataklizmy, trzęsienia ziemi między innymi. Było tu wiele trzęsień ziemi i one splądrowały te miasta. No i cóż, Lycja była niezależna aż do VI wieku przed naszą erą, ale wtedy wjechała tutaj Persja, później wjechał Aleksander Wielki, później wjechało Bizancjum i Lycja stała się już tylko bizantyjską kolonią. Jednakże kultura dzisiejszej Turcji jest według badaczy ściśle powiązana z Lycją
I Lycja właśnie wywarła duży wpływ na Imperium Osmańskie, a później na obecną Turcję. I przenosimy się już do Patary. Wspaniała lokalizacja, szeroka plaża, piaszczysta, z wydmami, delikatny piaseczek i starożytne miasto zniszczone przez trzęsienie ziemi. Wyobraźcie sobie tylko, jak tutaj ludzie musieli komfortowo żyć w tym pięknym miejscu. A my teraz pięknym spacerem wzdłuż plaży, 3 km, idziemy zobaczyć, co zostało ze starożytnej Patary. To jest najszersza ulica w całej Licji. Ona ma 12,6 metra szerokości. To jest ulica portowa, która łączy Agorę z portem. Większość tej ulicy została zatopiona i niedawno dopiero odkopana. Tam widać jeszcze wodę. Jest wzdłuż niej piękna kolumnada i ciąg sklepów. To tutaj kwitniało życie. W Licji funkcjonował jeden z najlepiej rozwiniętych systemów demokratycznych w historii cywilizacji. Wobec tego potrzebne były sale narad, niczym teatry. Takie pomieszczenie mieściło 1400 osób. Drodzy mieszkańcy Patary, czy macie jakiś pomysł, jak uchronić się przed kolonizacją Rzymu? Zabić wszystkich Rzymian! Kto jest ze mną? To brednie! Zginiemy wszyscy, zniszczymy nasze miasto! Musimy się podporządkować! Mieszkańcy Patary miłowali także sztukę. Powstał więc potężny teatr mieszczący 6000 widzów, a jego średnica wynosi 80 metrów. Niesamowita, brawo! Bis, Wspaniała. bis, bis, bis. Niedaleko Patary znajduje się kolejne starożytne miasto, Xanthos. Najcenniejsze, co możemy w nim zobaczyć, to te monumentalne grobowce liczące prawie 9 metrów wysokości. To jest ewenement w skali świata. To są grobowce Lucjan. Znajdują się w nich urny z popiołem spalonych ciał mieszkańców. U góry możemy zobaczyć reliefy, na których widać jak harpie z głową kobiety, ciałem ptaka i skrzydłami opiekują się Zmarłymi, którzy odprowadzani są dzięki nim do niebios.